Siema, siema, 3, 2, 1, jedziemy. Witam ponownie na moim kanale, bardzo się cieszę, że Was tutaj widzę. Jeżeli tutaj trafiliście, to być może dzięki temu, że oglądaliście moje poprzednie wideo z Laosu, poprzedni film albo jakiś inny. Jeżeli tak, to bardzo dziękuję za oglądanie, za wszystkie komentarze, za udostępnienia. A jeżeli nie, to zapraszam, żeby to wideo obejrzeć. Podobno jest dobre, ale sami ocencie. Jeżeli macie jakieś uwagi, to również można je umieścić w komentarzach albo po prostu wysłać na adres centrali, gdzie zostaną rozpatrzone w sensownym terminie. Być może. Dzisiaj nagrywam dla Was z mojego studia, czyli z mojego pokoju. Specjalnie dla Was zdjąłem nawet brzydkie rzeczy ze ściany. Ubrałem też okulary, ponieważ ostatnio nabawiłem się infekcji oka i nie chcę Was przestraszyć, a bardzo chciałbym już po prostu nakręcić ten film. Także przechodząc do szczegółów, dzisiaj opowiem Wam o Vientiane, czyli o stolicy Laosu. Wybieramy się ponownie do Laosu. Pokażę Wam nocny market, pokażę Wam odrobinę życia nocnego, to co się nadaje do publikacji, oraz opowiem o kilku innych, mam nadzieję, ciekawych rzeczach. Zapraszam do oglądania. Na bazarku, night market. Na razie szykujemy wszystko. Która jest godzina? Nie wiem. Chyba 4, czy jakoś tak. 4, 5. No i 6, 7 już pewnie tu będzie wszystko gotowe. Na razie szukam pizzy i piwska. Znaczy nie piwska, piweczka. Piweczko bardzo dobre, moje ulubione tutaj miejscowe Birlao. Bardzo przyjemne. Polecam. Zmieniłem zdanie. Jednak nie pizza i piwo, to znaczy piwo pozostaje bez zmian, Birlao. Żeby nie było, że za bardzo kombinuję. Ale koreańska restauracja. Looks amazing at the very beginning. Wagyu beef, Korean restaurant. Muszę oglądać, jak się to robi, bo być może kiedyś będę też pracował w takim właśnie steakhouse'ie. Aplikowałem w Nowym Jorku do house, ale nie chciało mi się przechodzić 2-tygodniowego okresu szkoleniowego, szczerze mówiąc, i wybrałem inną restaurację. Ale nigdy nie mów nigdy, albo prawie nigdy. No i niech się tutaj smaży ładnie. No a tutaj mamy kimchi i zestaw innych takich różnych szmerów, bajerów. Muszę zapytać, co to dokładnie jest. Jeszcze mamy jakieś wodorosty, cukinia, kimchi, coś, sos i czosnek. Elegancko, cienkie, delikatne plasterki. Mięso będzie bardzo delikatne. Medium rare oczywiście. Wszystko było po prostu doskonałe. A teraz ruszamy dalej na miasto. Opowiem Wam trochę więcej o Vientiane oraz wybieramy się, tak jak wspominałem, na bazar. Jeżeli chodzi o Vientiane, jest to oczywiście stolica Laosu, jest to ciekawe miasto, natomiast słowem wstępu chciałbym zaznaczyć, że nie można go porównać do innych azjatyckich stolic czy dużych metropolii. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest to dużo mniejsze miasto niż na przykład Bangkok, Manila, Kuala Lumpur. Mieszka tutaj zaledwie około 1 miliona osób, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 850 000, coś takiego. I co za tym idzie? Idzie za tym cała atmosfera, cała otoczka tego miasta. Po pierwsze, jest tutaj mniej turystów. Po drugie, jest dużo mniejszy ruch uliczny, jest spokojniej, co dla wielu osób jest fajną opcją. Szczególnie jeżeli na przykład byliście w Bangkoku, na Phukecie i chcecie trochę odpocząć od tego zgiełku, od tego rozgardiaszu,
to Vientiane jest czymś pomiędzy, bo oczywiście doświadczycie tutaj bazarów, doświadczycie tutaj tego intensywnego życia ulicznego, szczególnie wieczorem, natomiast ogólnie jest dużo bardziej spokojnie. Nie ma tutaj zdecydowanie takiego życia nocnego, jak na przykład właśnie we wspomnianym Bangkoku. Co nie znaczy, że w ogóle nic się nie dzieje. Pokażę Wam to zresztą dalej na wideo. Jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, to tak naprawdę świątynie, muzea, no i tyle. Nie ma tutaj tak naprawdę niestety zbyt wiele do roboty, ale jest to bardzo dobra baza wypadowa do Vang Vieng, czy jeżeli macie więcej czasu do Luang Prabang na północy kraju. Też słyszałem, że Luang Prabang jest ciekawszy tak naprawdę niż Vientiane. Nie byłem jeszcze, więc nie mogę osobiście ocenić. Plusem Vientiane jest na pewno to, że będąc w centrum macie tak naprawdę wszystkie z tych rzeczy, które chcielibyście zobaczyć, czy większość z nich bardzo blisko siebie. Nie jest to strasznie duże miasto, więc większość dystansu możecie pokonać na piechotę 15, 20, 30 minut spacerem. Co jeszcze można powiedzieć o Vientiane? Wiecie co? Najlepiej kontynuujcie to wideo i sami zobaczcie, jak to wygląda. No w końcu coś się dzieje tutaj w tym mieście. Vientiane, stolica. Street food, bazarki i dużo ludzi na ulicach. Za dnia to można powiedzieć, że jest straszna nuda, albo przynajmniej, że bardzo spokojnie. Co można robić w Vientiane? Korzystać z życia nocnego jako takiego. Tak jak tutaj widać. Street food. Idziemy teraz na taki główny nocny market, bazar. Życie nocne w klubach to za dużo powiedziane. Nie ma tutaj klubów takich typowych. Są bary z muzyką na żywo. Można trochę się pobujać. Ale nie ma tutaj dance floorów. Rozmawiałem z takim gościem z Belgii, który mieszka tutaj już kilka lat i on coś mi tam tłumaczył, jak to działa. Ale było dość głośno. Szczerze mówiąc, nie wszystko słyszałem. I chodziło o licencję po prostu na te dance floory. On mówił coś, że takie licencje miały kiedyś restauracje. Nie chcę tutaj głupoty walnąć, więc musiałbym poszukać więcej informacji na ten temat. W każdym bądź razie ani w Vang Vieng, ani tutaj w Vientiane nie widziałem takich typowych klubów z dance floorem. Jeżeli ktoś z Was tutaj był albo ma jakieś lepsze informacje, no to zapraszam do skomentowania i poprawienia mnie. Chętnie sam się dowiem, jeżeli takie miejsca są. Tutaj wrzucam dla Was jeszcze kilka zdjęć ze street fooda. Jak wiemy, wiele osób lubi próbować różnych rzeczy. Natomiast niektórzy się po prostu tego obawiają, jeżeli chodzi o street food, szczególnie o Azję czy Amerykę Południową. Więc tutaj zamieszczam też fotkę z bakteriami i można zobaczyć sobie tak z dystansu, bez próbowania. A oto straszak na muchy. Potrzeba jest matką wynalazków. I zobaczcie, trochę nam się tutaj nocne, uliczne życie rozkręciło, ale wybieramy się w końcu na ten bazar, a potem jeszcze tutaj na chwilę wrócimy. I teraz jesteśmy na tym nocnym markecie, bazarze, o którym wspominałem. To jest naprawdę bardzo duży bazar. Dobre kilka minut, o ile nie kilkanaście w jedną i w drugą stronę. Zaraz pokażę Wam, co tutaj można kupić, ale widzę jakiś przyjemny widok, to idziemy tam. No proszę, jak fajnie. Hopla, ktoś chce się ze mną pobawić, to idziemy na Diabelski Młyn albo zjeżdżalnię.
ale bym szedł. Zobaczcie, jak tutaj jest dużo ludzi. Miasto teraz tętni życiem, ale też jaki to jest kontrast w porównaniu na przykład z Europą. Myślę, że tak można powiedzieć. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, to nie jest żadna niespodzianka, odkrycie, jaka jest dzietność w Azji czy na przykład w Ameryce Południowej, a jaka jest w Europie. To jest wręcz przytłaczające dla Europy, niestety. Ale nawet jak spojrzycie w ogóle na co tutaj się dzieje, no jest bardzo dużo ludzi. Wydaje mi się, że jakby to fajnie ująć, w takich krajach ludzie częściej wychodzą na miasto, bardziej się ze sobą integrują, więcej czasu spędzają na zewnątrz, bardziej spontanicznie, no tak jak u nas kiedyś. Tak bym to podsumował, ale jestem bardzo ciekawy waszej opinii też. Co o tym sądzicie i czy się zgadzacie ze mną, czy nie? I jak wy byście to określili? No i jesteśmy na bazarze z powrotem. Zapytałem panią przykładowo tutaj, jakie są ceny właśnie takich, nie wiem, bluzek dla kobiet. 200 000 kip to jest $11 sakiem. Oczywiście to jest cena do negocjacji jeszcze. Myślę, że 20% można spokojnie z tego zejść, o ile nie więcej. Koszulki takie proste można kupić już za $2 nawet. No i tutaj trzeba i warto się targować. Już nie mówię o tych koszulkach za $2, żeby o nie się targować, ale ogólnie, tak? O, właśnie, 20 000. Teraz tutaj za każdym razem, jak pytam o cenę czegoś, albo przynajmniej w 9 na 10 przypadków, no to po prostu pani albo pan sprzedający wyciągam kalkulator i na tym kalkulatorze pokazują mi, ile dana rzecz kosztuje, jeżeli nie ma cen. Dlatego, że z angielskim jest tutaj po prostu słabo, szczerze mówiąc. Można się jakoś bardzo prosto dogadać w najprostszych sprawach, chociaż nie zawsze. To jest taka zgadywanka, no ale macie internet, macie Google Translate i tak to działa. A teraz uwaga, bo za chwilę powiem coś kontrowersyjnego. Szczególnie w nawiązaniu tak jakby do pani. Zaryzykuję i zobaczymy, co się wydarzy, dziewczyny. Zobaczcie. Tutaj mamy takie stoisko właśnie z butami. I teraz tak. Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Piję do tego, że buty jak buty, tak? W galerii handlowej pewnie znajdziecie to samo. Podobny krój, podobne wykonanie. I teraz tak, te buty w galerii będą kilka razy droższe. Pod pretekstem jakiejś tam marki. No, pod pretekstem głównie marki, tak? Nie znam się na kobiecych butach i tak dalej, ale chciałem przetoczyć taki motyw tego, że często przepłacamy po prostu w galeriach za dziadostwo tak naprawdę. Nie będę tutaj teraz podawał moich najbardziej nielubianych marek, żeby nikogo nie zniechęcać, nie dawać antyreklamy i tak dalej, ale z własnego doświadczenia pewnie też wiecie, jak to czasami bywa w tych sklepach i z tą jakością, tak? Płacicie bardzo dużo pieniędzy i dostajecie tak naprawdę dziadostwo, jeśli chodzi o materiał, o wykonanie i tak dalej. Nie zawsze, ale według mnie, z mojego doświadczenia, ale też nie tylko, tak się zdarza wcale nierzadko. No i druga sprawa, na takim bazarze też według mnie jest często większy, szerszy wybór ubrań niż w galeriach. One są często oklepane, tak? Wszystko jest takie same albo bardzo podobne.
W ramach ciekawostki cena takich butów to średnio 200 tysięcy kip, czyli $11,5. Minus to, co wynegocjujecie. Zajebiste paski, w zasadzie klamry, automaty. Teraz tak, oczywiście to nie są oryginały, raczej chyba, tak mi się wydaje. No ale tak, co z tego? Najważniejsze w takim pasku jest tak naprawdę to, że on... Hello, just watching. How much is for those? How much for them? How much? Like all of them the same price? Like this one? 120? Keep. 120 keeps? Okay. Okay. Kontynuując temat, bo tam pani do mnie zagadała, to nie są oryginały, ale najważniejsze w tym jest klamra klamrą, ale najważniejsze w tym jest jakość paska, a dokładnie tych ząbków, w które zapina się klamra, automat, wiecie na pewno o czym mówię. W każdym pasku tak naprawdę i tak to się zużywa. Kwestia tylko jak szybko się to zużyje. Ale ja kupowałem takie paski, można powiedzieć, no, trochę lepszej jakości. I tak, chociaż w sumie eksplorowałem je dość ostro, ale po kilkunastu miesiącach, może kilkunastu miesiącach one się zdzierają i wtedy ten pasek, ta klamra i tak nie trzyma tak dobrze jak powinna, jeśli wiecie o czym mówię. No i tutaj pani miała te paski po 120 tysięcy kip. Kupiłem jeden wcześniej u gościa, który miał po 150, dokładnie te same, zszedł do 100 tysięcy i ona zeszła mi sama z siebie do 80. Aż w sumie głupio mi było i chciałem to kupić, ale no nie potrzebuję dwóch pasków, bo mam kilka takich pasków, a jeszcze więcej klamry mi zostało. No także podziękowałem jej i przeprosiłem ją i tyle. Tutaj jak się targujecie, to pamiętajcie też o tym, o zdrowym rozsądku, tak? No, nie chcecie za przeproszeniem zerżnąć tych ludzi całkiem z ich zarobku. To nie są jakieś bardzo duże pieniądze, więc no, uszanujcie też ich pracę i to, że oni też potrzebują coś zarobić, tak? Bo byłem na przykład świadkiem takiej sytuacji, to już w ogóle żenujące w Tajlandii, gdzie Polacy, rodacy niestety ale targowali się o cenę, uwaga, soku, tylko dlatego, że zamówili 3 soki, bo była ich trójka. I jakieś naprawdę śmieszne pieniądze. No, trochę wstyd i według mnie brak szacunku dla tych osób, ale też dla samego siebie, no, ośmieszanie się, także no, zachowajcie po prostu zdrowy rozsądek, tak? Szanowni Państwo, na koniec tego filmu, tak jak obiecałem, wracamy na chwilę do tej imprezowni, którą widzieliście wcześniej, czyli jest to jakiś event blisko tego bazaru, blisko tego street foodu. Wcześniej wspominałem, że nie ma tutaj zbyt dużej ilości klubów, życie nocne jest w trochę innej formie, no i właśnie wygląda to tak, jak tutaj widzicie. Dużo ludzi, świetna atmosfera, dziewczyny wywijają. No może nie do końca dziewczyny, jeśli wiecie o czym mówię. Tym miłym akcentem ten film dobiega już końca. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, to chętnie je przeczytam i odpowiem. I cóż, to chyba tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, najlepiej teraz, żebyście nie zapomnieli.
i do zobaczenia. Na razie. And in the evening, this evening, we will to pray Buddha. After we are finished to pray Buddha, we will to meditation together. Yeah. Please, in the evening, you can join us. Today actually I'm going to Wangye.